Cześć, witamy wszystkich na kanale Board Game Land. Ja jestem Tomek, a dzisiaj ze mną gość specjalny Marcin. Powiedz coś o sobie, powiedz, z czym dzisiaj do nas przyjechałeś. Witam serdecznie, nazywam się Marcin, jestem z firmy Phoenix Games. Przyjechałem dzisiaj zaprezentować parę gier, a dokładnie rzecz biorąc już szachy Króla Artura, Vortex Chess, angielska nazwa, ponieważ gra będzie wydana po angielsku, ale proszę się nie martwić, będzie dostępna instrukcja i także w języku polskim, a sama gra jest multi-language, czyli praktycznie nie posiada tekstu sama w sobie, jeżeli się nauczy zasady, które można w 5 minut ogarnąć, to nie ma problemu. Dodatkowo również na kanale pojawią się recenzje dwóch poprzednich gier, które wydaliśmy, strategicznej gry Zamki i Smoki oraz gry Nonsensja, gdzie bardzo wiele jest zawarte w samym tytule, ale to już więcej pewnie będzie. Dokładnie, postaramy się to przybliżyć. W tym celu na pewno wykorzystamy również Piotra, bo ta gra po krótkim opisie Marcina wydaje mi się jest bardzo fajną grą, w którą zaangażujemy kilka osób. Tak więc na chwilę obecną to tyle. Idziemy nad stół i postaramy się Wam pokazać te szachy, jak ta gra wygląda, o co w niej chodzi i mam nadzieję, że będzie Wam się to miło oglądało. Do zobaczenia nad stołem za moment. Ok, to zacznę opowiadać o planszy. Jest ona podzielona na heksy. Przedstawia pole bitwy, na której rozegra się bitwa między dwoma magami, Merlinem i Mordredem. W całej grze chodzi o to, żeby jeden mag pokonał drugiego, znaczy pokonać przeciwnika za pomocą swoich jednostek bądź swojego maga. No ale wróćmy do planszy. Plansza jest podzielona na heksy i każdy heks ma przypisany żywioł. Tutaj mamy ziemię, powietrze, wodę i ogień. Są to heksy, które mają przypisany żywioł na stałe, a cała reszta będzie się zmieniała podczas rozgrywki. Również tu występują tak zwane power hex, czyli pole mocy, z którego będziemy czerpali karty i główne bitwy będą się toczyły właśnie o te pola, aby mieć więcej kart na ręku, co też przejdziemy do tego, ale ogólnie im więcej kart na ręku, tym lepiej. Rzucając specjalną kostką, na której mamy 4 żywioły, bądź 2 wizerunki magów, będziemy zmieniać występujące żywioły na planszy. Czyli jeżeli przychodzi na początek tury, gracz rzuca kostką, wypada ogień, musi zmienić żywioł na ogień, ale nie może zmienić ognia na ogień, czyli jeżeli w tym przypadku tutaj mamy 2 ognie, jeden z tych musi zostać zamieniony, proszę bardzo. I teraz karta odpowiada, każdy heks mocy odpowiada za pola dookoła, czyli jeżeli na tym polu jest ogień, to wszystkie heksy dookoła mają ogień. Tutaj tak samo mają ogień, tu na polu mocy jest powietrze, wszystkie heksy dookoła będą powietrze. Ponieważ te heksy pomiędzy mieszają się, są to jedyne heksy, które mogą mieć 2 żywioły naraz w całej grze. A teraz ja zapytam właśnie, mówiłeś mi o tych żywiołach, a widzę, że tutaj są inne pola, które też się stykają z tymi żywiołami. Czy one też mają 2 różne, czy tylko i wyłącznie odpowiadają temu żywiołowi, który jest na karcie? 2 różne mają tylko tu, ponieważ tylko się to stykają. Nie, stały to mówi, że ogień jest cały czas na tym heksie i tylko na tym. Okej, dobra, o to mi chodziło. Tylko heksy mocy wskazują dookoła. Dookoła, dobra, okej, o to mi chodziło. Ta jest usytuowana w świecie arturiańskim, czyli jak jest osadzona w legendach arturiańskich, gdzie Merlin, jeden mag, będzie toczył bitwę z Mordredem, z drugim. I teraz troszeczkę może opowiem o charakterystykach. Każda z jednostek posiada swoje charakterystyki. Na samej górze jest to mieczyk, który mówi, jak dobrze dana jednostka walczy. Niżej jest tarcza, czyli jak dobrze jednostka się broni. W nawiasach kwadratowych mam jeszcze wsparcie, które mówi, jak dobrze jednostka pomaga innym obok siebie. Następnie są 2 żywioły, które mówią,
że jednostka dostanie bonus bądź negatywny modyfikator, jeżeli będzie znajdowała się na heksie z takim żywiołem. No i ostatni jest to ruch. I teraz przechodzimy do kart, ponieważ jest tutaj unikalna mechanika użycia kart. Każda karta może zrobić parę rzeczy naraz i to od nas zależy, jak tą kartę wykorzystamy. Wykorzystując ją, po prostu odkładając, możemy użyć ją na ruch danej jednostki i wtedy jednostka porusza się tyle heksów, ile ma charakterystyki. Czyli wydając jedną kartę, możemy poruszyć piechotę o 1 heks. Jeżeli wydamy 2 karty, to możemy tą piechotę poruszyć o 2 heksy, bądź drugą piechotę o 1 heks, czyli 2 karty, 2 jednostki. Wszystko zależy od tego, ile będziemy posiadali kart na ręku. Kolejne rzeczy, które możemy wykonać z tą kartą, są to bonusy. Możemy wesprzeć jednostkę w walce. Jeżeli atakujemy, to dodamy plus mieczyk, czyli plus 7 dostanie w tym przypadku. Jeżeli jednostka zostanie zaatakowana przez kogoś, możemy użyć tej karty, aby zwiększyć jej obronę. I na samym dole jest żywioł, który mówi, że jeżeli walka toczy się na heksie z takim żywiołem, czyli w tym przypadku jest ziemia, a my tutaj jesteśmy na ogniu, czyli nie mogę użyć tej karty, ale gdyby to było tu, mógłbym użyć i ona by dała plus 4. Ok, są jeszcze specjalne rzeczy pokazane na tle karty, ale do tego przejdziemy później. Walka wygląda w następujący sposób jeszcze. Gracz atakujący, który wejdzie na pole, oczywiście używając karty za ruch, wejdzie na pole, na którym znajduje się przeciwnik, może dołożyć kartę ataku, a następnie broniący się może jedną ze swoich dołożyć do obrony, bądź jeżeli przeliczy, że mu się to nie opłaca, bo i tak straci jednostkę, to jej nie dokładać. Gra jest bardzo prosta. Podobna do szachów, gdy strony są bardzo zbliżone, różnią się jedynie pionami, gdzie z jednej strony jest infantry, czyli rycerze okrągłego stołu, a z drugiej strony są orki. Jak widać, jeden ma 2 ataku, drugi ma 2 obrony, tak na zmianę, na krzyż. I również odwrotne mają charakterystyki przy żywiołach, powietrze i ziemia. Okej. Teraz powiedz może o rozstawieniu. Jak rozstawiamy te figury na planszy? Na planszy, tak. Więc już tutaj pokazuję. Mag, jak to mag, zajmuje zawsze środkowe miejsce. Następnie z przodu, jak w szachach, są piony. Okej. Orkowie. Tak. Z tej strony. Po rogach. I to tak samo jeden, na przemian są zamki. Zielony dla tej strony. Tu jest czerwony. A po drugiej stronie trebuszety, czyli katapulty. Okej. Dobra, teraz tak, przy magu zawsze znajduje się smok i stolem. Smok po lewej, stolem po prawej. Smok stolem, smok po lewej, stolem po prawej. I zostały nam kawaleria i łucznik. I teraz można spojrzeć, zwrócić uwagę na ich żywioły, czyli kawaleria ma plus 2 na ziemi, więc idzie na ziemię, tak, a łucznik ma plus 1 na powietrzu, idzie na powietrze. Przed rozpoczęciem rozgrywki tasujemy karty. Każdy z graczy otrzymuje po 3 na tą startową rękę i będziemy wykonywać rzut kostką na inicjatywę, czyli kto rozpocznie rozgrywkę i wtedy będzie mógł wybrać. Ok. Ja rzucę? Tak. Dobra. Teraz jak rozpatrujemy wynik? Tak. O, jest powietrze. Jest powietrze, dobra. Położę obok i powiedz mi, kto wygrał. Obstawiam, że ty, bo ja mam -1, a ty nie masz nic. Nie. Nie, jednak nie. Ty wygrałeś, ponieważ Dlatego, ty masz że jest powietrze na masz monikatorze. powietrze, Okay. ogień, ja mam inne. No jest 50-50. Gdybyś wylosował rysunek mojego maga, to by wiadomo, moje. że ty. A jeżeli są żywioły z mojego maga, też ja wygrywam. A jeżeli wylosowałeś żywioł ze swojego maga, to ty wygrywasz. A, w ten sposób, jest okej. to tak jakby 50-50. Można użyć monety, czegokolwiek, no ale kostką też można. Czyli wygrałeś. I teraz, Dobra. jeżeli wygrałeś, masz do wyboru albo rozpoczynać rozgrywkę, czyli poruszać się jako pierwszy, bądź wybrać żywioł, który będzie wszędzie w pierwszej turze. A, w ten sposób. O. Tak.
I teraz zwróć uwagę, że ponieważ ty grasz orkami, to żywioł dla ciebie Ziemia. dobry jest ziemia, a dla mnie jest zły i odwrotnie. Czyli jeżeli ty zaczniesz pierwszy się poruszać, to ty będziesz mógł wybrać będę żywioł. mógł wybrać żywioł. Jeszcze nie wiem, czy wspomniałem o ilości kart, które się bierze na rękę. Tak, więc... Mówiłeś, że zaczynamy z 3 kartami. Tak, zaczynamy z 3, ale potem co turę każdy dobiera 2 karty za to, że posiada maga, plus 1 kartę za to, że jakiś jego minion, czyli jednostka, będzie na tym polu mocy. Okej. Czyli im więcej zajmuje jednostek na polu mocy, tym więcej kart. Czyli czysto teoretycznie w danej sytuacji każdy dostanie po 3, dlatego że mamy 2 za Tak. maga i 1 żywioł, nad którym panujemy. Się. Więc wybieraj, chcesz rozpoczynać, czy żywioł wybierać? Chyba roztropniej będzie wybrać jednak ten żywioł, więc faktycznie ta ziemia będzie wszędzie. Okej, no to rozstawiamy ziemię. Czyli ja rozpoczynam ruch. Ponieważ rozpoczynam, dobieram karty, jest faza dobierania kart, czyli 3 kolejnie dla mnie, 2 za to, że jest mag, Tak. plus 1 za, że stoi i wykonuję rzut kostką. Wypadła ziemia, czyli muszę jedną z kart zamienić na ziemię, ale ponieważ wszystko jest na ziemią, ziemi. no to nic się nie dzieje. I teraz spoglądam na rękę, co ja tutaj posiadam i zaczynamy grać. I ja zrobię, wydam tak, 3 karty wydam na ruch. Teraz tak, pierwsze 2 to jest 1 karta, druga karta, 3 karta. Okej. Czyli zająłem, tak, moja taktyka zająć tutaj jedno pole mocy dodatkowo, jakaś jednostka do obstawy, żeby nie było tak łatwo jej zdjąć i zostawiam sobie 3 karty na ręku do obrony, w razie czego, żebyś nie wchodził jak w masło. Okej. I twoja tura. Czyli tyle. co, znowu rzucam kostką? Najpierw dobierasz Nie, najpierw dobieram karty, czyli 3. Tak, i teraz rzucasz kostkę. I teraz rzucam kostką. Nie bardzo chciałbym coś zmieniać, ale jednak Woda. muszę gdzieś wymienić na wodę. To Tak. chyba z tej strony, niestety tu nie ma. To już będzie. Ja bym chciał, tutaj, żeby była woda. Okej, zobacz sobie na karty. Zerknijmy sobie, co Posiadasz. mamy. Oj. Jeżeli posiadasz dobrą kartę do ataku, bądź dobrą kartę z żywiołem ziemi, która podaje, to jest to dobra opcja, żeby zaatakować, przejąć, pozbyć mnie dodatkowej karty, bądź poruszyć jednostki i zająć swoje pole mocy. I właśnie takie coś chciałem zrobić, dlatego myślę, że wydam 1, 2, 3 karty, żeby właśnie się przemieścić. Tutaj będziemy odrzucać. I zrobię podobnie jak ty, czyli 1, 2 i 3 w ten sposób. I kończysz turę. I kończę to. Dobra, i teraz moja kolejna tura. 2 karty za maga, 1 za to pole mocy, 1 to, czyli 4. 2, 3, 4. Maksymalna ilość kart na ręku jest 10, czyli jeżeli miałbym 9 i nawet jakbym miał dobrać 5, to i tak wtedy dobiorę 1. Tylko jedną, tak. Maksymalnie 10. Dam 2 karty na ruch. I poruszymy kawalerię, podepchniemy tutaj. To była 1 karta, ponieważ Tak. kawaleria ma 2 punkty ruchu, czyli za 1 kartę mogłem ją poruszyć o 2. I 1 kartę na smoka. Smok lata, czyli może przelatywać nad innymi jednostkami i porusza się 3, czyli 1, 2, 3. I tutaj będziemy toczyć walkę na tym polu mocy. Ork ze smokiem. Ponieważ ja zaatakowałem, to ja muszę powiedzieć, czy wykładam kartę do ataku, czy nie. I teraz sobie policzmy. Ja mam ataku 5. Z żywiołu ziemi nic nie dostaję, czyli Dokładnie. ma 5, ale dostaję z 1 wsparcia. Tak, czyli 6 ze startu. A ty posiadasz tak, 2 obrony. plus 1 za to, że jesteś na ziemi, czyli 3. I plus 1 ze 4. wsparcia 4. Czyli mam 2 przewagi. No to ja dołożę kartę ataku plus 7, co mi da 9 przewagi. 9 przewagi. No to Jeżeli masz 9, to będzie remis i wtedy obie jednostki zejdą, a jeżeli masz 10, to fajnie będzie cię pozbawić tego smoka. Tak, jak najbardziej. W tym momencie mój smok zszedł, mi zostały 4 karty na ręku. No i coś jeszcze bym zrobił. Dobra, za 2 karty jeszcze poruszę jakąś jednostkę. Zajmę to pole mocy. Okej, I tyle. czyli Teraz przechodzimy do twojej przechodzimy tury. do mnie. Tak. 2, 3, 4. 4 karty dla mnie. Raz, 2, 3, 4. Okej, rzucamy kosteczką. Nie rzucamy kosteczką. Ziemia. Ziemia, czyli tą wodę na ziemię z powrotem. I znowu mamy kontrolę nad planszą. Jeszcze nie wspominałem, pokażę. Tak? Są 3 właśnie teraz z zaawansowanych zasad. Niektóre karty mają specjalny background, specjalne tło,
które mówi o tym, że nasz mag może zrobić coś specjalnego, czyli kartę możemy wykorzystać jeszcze w inny sposób niż została Ruch czy przeznaczona. atak. Tak. Więc jeżeli na tle jest tornado, możemy wtedy tą kartę użyć jako czar tornada i zmusić przeciwnika do poruszenia się o 1 heks z dowolnego heksu w dowolną stronę, czyli mogę nawet wziąć tego orka, przesunąć na moje pole kawalerii i wtedy będzie się toczyła walka tu. Od razu atak. Tak. Bądź odepchnąć, żebym ja mógł wejść i zająć. Jakieś pole? To już jest czysto taktyczne rozegranie. Kolejne tło jest to bieg. Przedstawia jednostkę biegnącą, która mówi nam o tym, że jeżeli zagramy ją w ten sposób, to jest dokładnie tak, jakbyśmy zagrali 2 karty na ruch. Czyli jedną kartą możemy zrobić coś więcej, przyspieszyć, prawda, ruch. I ostatnia jest kamieniem, który buduje magicznie kamień na planszy. Nie możemy kamienia położyć na polu zajętym przez jakąś jednostkę, czyli tylko na polach pustych. I wtedy jest to blokada. Tak samo taktycznie. Kamienie są 4, czyli możemy ładny mur wybudować, albo sobie obgrodzić swojego maga, albo odciąć przeciwnika. Jedynie po kamieniach może przechodzić stolem. Stolem jest to nazwa gigantów pochodząca z Kaszub. O, Tak, na Kaszubach. czyli mamy polski akcent jak w najbardziej. angielskiej bitwie. W angielskiej bitwie, tak. No i to są giganci, którzy mogą przechodzić przez kamienie, stawać na kamienie, ale tylko oni. No i również te kamienie, jeżeli się już pojawią na polu bitwy, można zdjąć kartą, która posiada plus 10 do danego żywiołu. Ale to są zasady zaawansowane, nie trzeba na nie grać. To na przykład po 1, po 2 grach, jak już się człowiek czuje swobodnie w podstawowych zasadach. Chcę coś zacząć modyfikować. Tak, chcę zacząć modyfikować wtedy. No dobra, no to wróćmy. Dobra, Twoja to tura. ja wracam do mojej tury. Ja chciałbym zrobić jakiś ruch z atakiem najlepiej. Z karty z modyfikatorami możemy użyć tylko jednego modyfikatora. Tak, jednego modyfikatora z tych 3. Dobra, to tak, 2 karty. Czyli jeżeli atakujesz, to możesz użyć modyfikatora miecze bądź dany żywioł. Dany żywioł. A jeżeli się bronisz, to tarczy. Dobra, więc 2 karty ruchu. Odwiedzimy twojego rycerza tutaj. Więc ty masz 3 obrony. Tak, ze startu twój atak. Tak, ja mam obrony 3 minus 1, Minus ponieważ 1, jestem, czyli czyli 2, a ty masz 3 plus 1, 4, czyli masz 2 przewagi. Dokładnie tak. Mam 2 przewagi, a postaram się tą przewagę troszeczkę sobie zwiększyć, więc dołożę kartę, która ma z żywiołu plus 7. Czyli plus 9. Czyli plus 9. No dobra, to ja dam tarczę plus 10 Okej. i tym razem ja ciebie I pokonałem. tym razem ty mnie pokonałeś. Czyli ork spadł, ta karta spadła. Twoja tura. Nie, jeszcze mogę. dalej, tak, Jeszcze jak mogę. najbardziej. To już wszystko zależy od Ale tego, czy chcesz. chyba i tak ci ją oddam, bo teraz to już... Okej, więc ja mam tak 2, 3, 4, 5 kart dla mnie. Aha, rzucimy kostką, może coś się zmieni. No, na ogień. Jak już mi smok spadł, to jest na ogień. ogień. Dobra, no to powiedzmy. Nie, tu środkowy zmienimy na ogień. Okej. Co byś nie miał modyfikatorów dodatkowych. Dobra. Dobra, 3 karty na ruch. I teraz tak, kawaleria posiada ataku 4, nie dostaje żadnego modyfikatora za ogień, plus 1 tutaj wspierają kawalerię, czyli w sumie 6, dodam mu 8, czyli to jest 14. A ty masz obrony 2, 3. Potrzebujesz 11, żeby wygrać. I teraz tak, maksymalne modyfikatory na kartach są do 10. Są tylko 2 specjalne karty, które mają, jedna jest plus 15 do obrony, a druga jest plus 12 do ataku. Na specjalne okazje najlepiej zabójstwo smoka bądź maga są używane. No w tej sytuacji nie ma sensu chyba bronić tego orka. Tak, dokładnie, nawet nie musisz używać karty, wtedy możesz tą kartę użyć w przyszłej turze na ruch. Mi zostały 2 karty, które sobie zostawię. I teraz ja. Czyli ja mam, niestety tu straciłem 3 karty. 3 karty. I niby w tym momencie wydawałoby się, że ja kontroluję bardzo dużą ilość pól mocy i mi to daje przewagę. Owszem, daje mi to przewagę, ale nie taką, żebym od razu wygrał grę. I rzut kostką. Okej. Mag.
I to jest... Tak, twój mak. I teraz... mak. Mogę wymienić dowolny. Tak. Są dwie opcje. Albo zamienić jeden z żywiołów na dowolnie wybrany przez ciebie, wtedy wszędzie się zamienia, bądź jeżeli masz mniej kart na ręku niż ja, w tym momencie nie masz więcej, to mógłbyś wyciągnąć jedną kartę ode mnie. No dobra, no to zróbmy w ten sposób. Tak, to już tam Masz tam jakiś ogień? Masz ogień. Zamienimy tutaj i w takim razie teraz ruchy. Jeżeli posiadasz jakieś tornado, Raz. dobrze by było odepchnąć kogoś, żeby nie dodawał obrony, ale jednostka kawalerii ma tylko 3 obrony, plus 2 jest na 5. Ty przykładowo smokiem atakując masz ze startu 8, plus 1 za 9, no to już masz 4 przewagi. Nie, ja zrobię tylko ten ruch. Z racji tego, że smok lata na 3, raz, 2, 3 i już jestem u ciebie, wydając jedną kartę. Tak. I wydam drugą kartę, zainwestuję w ten atak. 7. Ła, czyli 11, tak dobrze liczę? 11 przewagi, no to nic mnie nie uratuje. Tyle. Czyli Moja kawaleria tak. Kawaleria się niestety spaliła. I teraz, Teraz jeszcze to mogę użyłeś dalej- jak najbardziej dalej możesz. grać. Pomyśl, zastanów się nad tym, że tak, dobrze mieć kartę do obrony i ponieważ smok jest bardzo dobry w ataku, ale ja mogę zmienić ten żywioł, już nie będzie miał wtedy 3 do obrony, on w obronie już nie jest taki dobry. Dokładnie Czyli tak. trzeba by podciągnąć jakieś jednostki, które pomogą mu obronić to pole, o ile zechce je odbić. Dobrymi jednostkami jest albo łucznik, który daje plus 3, albo trebuchet daje plus 4. Tylko że one są wolne. I co najważniejsze, jeżeli wydajesz kartę na ruch, nie pokazujesz mi, co było pod spodem. Okej. Bo możesz naprawdę mocną kartę... Mogę ci zademonstrować, że fajna karta spadła. Tak. To było pierwsze, a w drugiej akcji podciągnę sobie łucznika i tego łucznika podciągniemy kartą biegu. Czyli jedną kartą o 2. 2, jak najbardziej. I ten to łucznik. piękna taktyka i już łucznik wspiera smok. To tyle. Okej, i moja. 3, 4, 5. Już nie 6, bo mówiłeś, czyli 5 kart. Raz, 2, 3, 4, 5. Co się stanie, jak się talia skończy? Przetasowujemy. Okej, to w tym momencie zakończymy rozgrywkę. Pokazaliśmy, zademonstrowaliśmy, jak przebiega gra. No i dodam jeszcze parę takich smaczków szachowych, ponieważ w nazwie istnieje nazwa szachów. Więc gracze, których przyciągnęło to do gry, żeby też mogli odnaleźć się w szachach. Oczywiście, I te smaczki szachowe. I te smaczki. Po pierwsze, po angielsku jest to castling, po polsku roszada, zamek, czyli inaczej wieża, castling, dlatego castling. Nie ruszaliśmy się naszym magiem, nie ruszaliśmy się zamkiem w grze i tutaj jest wolny ruch. To wydając jedną kartę na ruch, możemy przesunąć zamek o 2 pola do maga. Co nam to daje? Nie dość, że oczywiście podstawowe zasady zamek wspiera maga, to mag sam z siebie będzie mógł się bronić z 2 kart. Czyli jeżeli normalnie każda jednostka może się bronić z jednej karty, to mag może się bronić z 2. Czyniąc go to praktycznie niepokonanym, pionkiem albo infantry, albo ork dojdziemy do krańca planszy naprzeciwko, możemy zamienić pion na dowolny minion, który już szedł. No to takie dosyć niebezpieczne, bo dosyć potężna postać może się nagle zjawić na drugiej stronie. Tak, która stworzy zagrożenie dla maga. Jednostką możemy się poruszać maksymalnie 4 pola, czyli nieważne ile ona ma ruchu i ile wydamy kart, maksymalnie 4 heksy może się poruszyć. Bądź, jeżeli dokonała ataku, to też już nie możemy nią się poruszyć w tej turze. I tak samo po zmianie piona na jakiś minion, figurę, tak, też nie może się już poruszyć. No to są takie drobne zasady, które można Czyli tam znaleźć. podam taki przykład, na którym sam się złapałem. Smok ma ruchu 3, czyli wydając 2 karty ruchu, smok i tak przesunie się od 4 maksymalnie, a nie o 6, jak wypadałoby z jego przypisu. Więc maksymalnie 4 pola, nieważne jak odległość może przebyć postać na jednej karcie. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, wspierać mogą maksymalnie 3 jednostki, bo można by obstawić jedną jednostkę dookoła. Tak. Tak, i smok mógłby wlecieć do środka, tak, tu jest ten mag nasz.
taki smok wlatuje i go atakuje, ponieważ może, to i tak wtedy wybieramy tylko maksymalnie 3 jednostki, które będą wspierały maga. To w sumie tyle. No, zasady nie są skomplikowane, podstawowe są bardzo proste. Wiadomo, że z czasem jak się rozgrywa, to wtedy można sobie dodać te zasady zaawansowane i odkrywać na nowo i na nowo rozgrywkę. Rozgrywka jest przeznaczona, gra jest przeznaczona dla graczy od 13 roku życia wzwyż, no ponieważ potrzeba mieć podstawową matematykę z liczeniem do 20. Więc nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. No i czas rozgrywki około pół godziny. Jasne, super. Jeszcze coś chciałbyś dodać o samej grze? Coś może, nie wiem, zapromować, że gra wystartuje na Kickstarterze. To mi powiedziałeś? Tak, gra będzie, będziemy fundowali ją na Kickstarterze. Parę różnych kruczków i smaczków tutaj zachowam dla siebie, ale powiem, że pewna w miarę znana osoba będzie promowała tą grę. To oczywiście Która- poza Board Game tak. Land, oczywiście, pamiętajcie. Która oczywiście jest związana z świadkiem arturiańskim. Okej, super. Tak prezentuje się gra. Możecie dać w komentarzu znać, jak Wam się ona podobała, czy ten rodzaj szachów Was interesuje. I oczywiście zapraszam do materiałów, które, tak jak mówiłeś wcześniej, zostaną nagrane z tych z Twoich poprzednich gier. Postaramy się Wam pokazać tamte gry również na kanale. To tyle na chwilę obecną. Zapraszamy do komentowania, do lajkowania I do zapraszamy subskrypcji kanału. również do wspierania gry na Kickstarterze. Jeszcze nie mogę powiedzieć daty dokładnej, kiedy wystartuje, ale jak najbardziej link się pokaże pewnie na Board Games Land. Dokładnie tak. Linki do kanału Marcina możecie znaleźć też u nas w opisie i oczywiście do kanału Piotra, który tam cały czas za tymi kamerami biega. Jego nie widać, ale on jest. Pamiętajcie o nim i o najbardziej jego dziękujemy kanale. Piotrowi. Dziękujemy za jego ciężką pracę, tym bardziej, że pogoda nas nie rozpieszcza dzisiaj. Życzymy Wam udanego oglądania i do następnych filmów na kanale. Na razie, hej! Na razie, hej.